Ty, patrz, psy. Hejka. Są pozostawione same sobie. Jak się nazywają rumuńskie pieniądze? Tak jest. To pytanie dla tych, co oglądali i co nie oglądali poprzedniego odcinka. Słuchajcie, żartów już nie ma, bo 2 dni cały czas pada. Teraz jest godzina 7 rano i no jest bardzo lekki deszcz. W nocy jednak namiot no nam przeciekł. Z jednej strony robi się taka bulwa. Nie wiem, później będę się zastanawiać, co tam jest źle wyprofilowane. No i tym razem napadało na wujka, miał mokry śpiwór. Musieliśmy w nocy wstać, no i zamienić materac, na którym śpimy. Śpiwory dają radę, więc to akurat tyle dobrego. No jestem ubrany w kaloszach, w długich spodniach. Jest 2 stopnie. Jest dosyć zimno i rzeźko. No już tutaj nie będę mówić, co zapowiadają, ale nie że za ciekawie będzie. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja dzisiejszego dnia. Chciałbym pochwalić boczne ściany tutaj do markizy, z racji tego, że one zrobiły nam wczorajszy wieczór i zrobią nam dzisiejszy poranek, w którym będziemy mogli sobie spokojnie wypić kawę. No i że nas nie zmoczy deszcz, także Escape tutaj no, dał radę. Co trzeba się umyć, bo wczoraj nie było jak. Nie było możliwości, już jest trochę za zimno na mycie się na dworze. Plan dzisiaj mamy taki, żeby przejechać aż do Zapory, zobaczyć Zaporę. No i może jutro, czyli dnia kolejnego, ogarniemy tą Transalpinę. To, na co tak naprawdę chcieliśmy jechać od samego początku. Zobaczymy, jak stan rzek, bo podejrzewamy, że po takim padaniu nie jest tu za wesoło. Tak to czasami bywa, że jedziesz na wycieczkę, na wyprawę, no nie tylko taką, żeby zwiedzać, no ale wiadomo, trzeba zabrać ze sobą drona, ponieważ to kanał droniarski, ale już przez tyle lat można tego doświadczyć, że jak się jedzie, to po prostu kilka dni z rzędu pada deszcz i nie podniesie się drona do góry. Kolejny dzień naszej wyprawy po Rumunii i deszcz wciąż nas nie opuszcza. Choć niebo zasnute jest chmurami, a krople deszczu delikatnie stukają o szyby samochodu, nie pozwalamy, by pogoda zatrzymała nasze plany. Wujek Zbyszek, jak zawsze pełen energii, przypomina, że taka aura dodaje charakteru miejscom, które odwiedzamy. Naszym dzisiejszym celem jest monaster Suczewita. Miejsce, które w deszczowym klimacie może zyskać jeszcze bardziej tajemniczy i duchowy charakter. Każdy zakręt naszej podróży przynosi nowe wrażenia, a Rumunia w tej jesiennej, deszczowej osłonie wciąż zachwyca swoją magią. Dobra. Wujek mówi, że mamy okienko pogodowe, a my znajdujemy się w Moldovita, czyli jest to monaster obronny i podobno był zakaz budowania fortyfikacji, zamków i specjalnie wybudowano taki mur do świątyni, żeby ten zakaz obejść. Wchodzimy tam, zobaczymy, jak to wygląda. No, jak to mówimy, kapoków teraz nie bierzemy. Okienko pogodowe. Mamy okienko pogodowe. Monaster Moldovita, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jedno z najbardziej znanych i wyjątkowych miejsc w Rumunii. Położony w malowniczej Dolinie Mołdawicy, w sercu historycznej Bukowiny, klasztor ten został zbudowany w 1532 roku. Znany jest przede wszystkim z unikalnych malowideł zewnętrznych, które pokrywają mury kościoła. Te freski, utrzymane w żywych kolorach, przedstawiają biblijne historie, sceny z życia świętych i są symbolem mistycznej sztuki cerkiewnej. Szczególnie imponująca jest scena sądu ostatecznego, która zajmuje całą południową fasadę.
Wejście tutaj to koszt 20 lei. Sami ocencie, czy było warto. Trochę zdjęć filmowych zrobiłem. Samego środka monastyru nie sfilmowałem, ponieważ jest zakaz, także trzeba ten zakaz uszanować. Jedziemy dalej. Deszcz nie odpuszcza. A co? Odwiedzając monastyr Moldowita, natknęliśmy się na zakaz filmowania wewnątrz budynku. Przyznam szczerze, miałem chwilę wahania. Mogłem ten zakaz złamać, by pokazać Wam, jak wyjątkowe jest to miejsce. Jednak stwierdziłem, że skoro taki zakaz istnieje, to zapewne ma swoje uzasadnienie. Muszę przyznać, że irytowało mnie, gdy inni turyści ignorowali zasady, błyskając fleszami aparatów w środku. Rozumiem, że każdy robi to, co uważa za stosowne, ale jeśli już decydujecie się na robienie zdjęć, to wyłączcie chociaż flash. Podejrzewam, że to właśnie nadużywanie lamp błyskowych jest jednym z powodów tego zakazu. Wewnątrz, przy setkach turystów, łatwo można odnieść wrażenie, że jesteśmy na dyskotece, a przecież to miejsce powinno inspirować do zupełnie innej podróży. Podróży umysłowej i duchowej. Aktualnie znajdujemy się pod monastyrem Suceavita. To jest jeden z najbardziej, najpiękniejszych klasztorów zachowanych w regionie Bukowiny. No i właśnie do niego wchodzimy. Zobaczymy, co tutaj jest. Nie wolno fotografować ludzi. W sensie personelu. Dobra, musimy wejść przez taką małą bramę. I już znajdujemy się w monastyrze. Monastyr Suceavita to ponownie piękne malowidła z zewnątrz, jak i wewnątrz. Widać, że los czasu już trochę je tutaj wymył. No ale można zobaczyć to, co się zachowało i zobaczyć, jak ten czas jednak działa, a to zostaje zachowane. Ciekawe jest właśnie to, że tutaj musieli budować mury obronne i to taki był ichniejszy trik, żeby się bronić. Fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie. Piękna cerkiew. Podoba Ci się? Super. Wow, a tu znowu, ale widzisz, tutaj widzę, zabezpieczenie jest przed deszczem chyba, żeby nie padał deszcz bo większe zrobili te Daszek, nie? dachy. To różogonki. Tak. Ale kostka jest tak samo szeroka jak dach na dole. No tak, Tu, o. Tu i ale tu. oni ją poprawili, Marcinie. Chyba tak. W ogóle tu jest bardzo ciekawy odpływ, nie? Tak, tak. No super to jest zrobione. I tam tak samo, ale patrz, kable idą dołem. Kable idą dołem, bo tutaj potrzebowali. Nie rozumiesz. A który to rok mówiłeś? Roku niestety nie znam, ale zaraz się dowiem. Dobra, wszystko już wiadomo. 1538, czyli jest tak jakby, 1585, czyli jest trochę młodszy niż ten, co poprzednio byliśmy. Dokładnie. No tamten naprawdę mi się bardzo podobał. 1402, 1410. 1410, tak Tak. samo jak bitwa pod Grunwaldem. Ale To zobacz, jaki zbieg okoliczności. chyba tak. Ale nie wiem, czy z tej strony te malowidła nie są tak jakby... Ładniejsze. Że się bardziej zachowały, nie? Tak, tak, w tamtej tak. znowu chyba deszcz je wymył. Słuchaj, bo ja podejrzewam, że to jest inna ten Marcin, bo tu jest podejrzewam strona południowa. Wiesz, dlatego I że od tamtej deszcz zacina? Znaczy może nie, no ale słońce też, wiesz, a ta strona jest zachodnia i jednak słońce nie od tego, nie działa. Tak, nie bleknie tak. No, nie? no właśnie, no bo jednak co tu kryć, no słońce zawsze robi swoje, kurczę. Tak. Słuchajcie, plusem tego, że pada
praktycznie od 3 dni, jest to, że zwiedzamy takie miejsca praktycznie sami i nie ma tu nikogo. I mamy w zasadzie spokój, nie ma tłumów i to jest bardzo Ale tato, fajne. mamy leje. Leje mamy cały czas. Leje mamy cały czas. No w ogóle to jest też bardzo ciekawe, że padało w jedną noc i padało w drugą noc i padało przez cały dzień, no bez przerwy, nie było większej przerwy. I tak się zastanawiałem, jakby tak padało jeszcze trzecią noc, abyśmy byli w namiocie, chociaż teraz nie przewidujemy spać w namiocie. No to tak, takie uczucie, kurczę, dziwne, nie? Że ten deszcz nie odstępuje. Dziwne. No dzisiaj Nie chyba... wiem dlaczego on nie dostępuje, a tu Dzisiaj musimy się wyspać jak ludzie i pójść do hotelu. Chociażby się umyć, bo naprawdę no już jest 2 stopnie. Widzieliśmy po drodze śnieg na 1000 metrów nad poziomem morza. Także no nie wiem czy muszę się Asiu powiedzieć, bo tu mam jakiegoś tego gościa, filmowca. jakiś No nie chcę, ktoś mi wchodzi w kadr. nie chcę ciągle. Proszę zejść z kadru. Ja tu kręcę film. No. Teatrzyk odegrany, idziemy dalej. Pewnie w środku nie będzie można kręcić, no ale jest to zrozumiałe. Dlatego jeżeli będziecie tutaj, to po prostu musicie sobie sami wejść i zobaczyć. Ja wam tego nie będę pokazywać. Ciekaw jestem właśnie, czy tutaj wody można się napić. Studnia jest dosyć głęboka. Nie No będę, nie jest tak głęboka. nie będę, no ale już po Marcinku, kamerę bym nie- nie wpadł. Nie poszedłbym Nie, po nie, nie, kamerę, nie, nie nie, wyławiałbym. Nie poczekaj. Także tutaj mają taką monastyrską studnię. Znowu, proszę bardzo, nie wiem jak to się nazywa. To też ci nie powiem jak to się Hamulec bezpieczeństwa. Nie. No takie, na żeby tym- się... Marcin, już teraz wiem o co to chodzi. To jest, rozumiesz, dlatego, żeby nie niszczyć tego kołowrotka, wiesz? Łańcuch się spiera na tym, rozumiesz? I nie niszczy drewna. Dlatego to jest tak zrobione. No tak. No, No szkoda, mogliśmy wziąć swoje kubki i chociażby napić się tej wody, ale... znaczy kubek mamy tu. A czekaj, a tu woda znata do picia, czy nie? Ząb czasu już nadgryzł to, więc nie wiadomo. Ale kołem można zakręcić, wszystko działa, ale myślę, że tutaj właściciele mogliby być niezadowoleni. No, wygląda to pięknie. Co tu dużo mówić. I w sumie no, nie latam dronem i w tym miejscu też bym nie latał dronem. Chętnie bym przeleciał się FPV, ale no, jeżeli nie wolno filmować w środku, no to w zasadzie dronem też chyba nie wolno latać. To nic straconego. Wychodzimy. To jest język. Zobacz. To jest język. I zobaczcie, musi... To ten sam obraz, co tam. Ten sam obraz, co tam. Dobra. Dobra. Już tak sobie przypomniałem, że tutaj mniszków nie wolno kręcić, a raczej mniszek. To takie niby śmieszne, nieśmieszne, ale te kobiety tutaj w czarnych ubraniach to są właśnie mniszki, zakonnice, tak, które no, oddały życie tutaj. Czemu? No, czemu oddały życie? No wierzę. Po prostu są to kobiety, które oddały swoje życie religii prawosławnej. No i żyją w klasztorach. Są czyste. I tak żyją. W skromności. Bez bogactwa. No wnętrze robi wrażenie, nie? Tyle tych Nie, to rysunków. to jest... To nawet nie wiem, czy to rysunki, bo to malarstwo jest, nie? Tak, Malowideł. tak. No i zobacz, tutaj tak samo, widzisz? Tak. Ta strona jest już zdewastowana, Wyblakła. ale zrobili tu jakieś próbki, jak to jest murowane. Zobacz, jaką metodą. Daj zbliżenie tam. Jaką metodą to jest. Tak, te miejsca właśnie robią, wiesz? Tak, i tam.
No, także odrestaurowywanie trwa. Odrestaurowywanie tego trwa. No i bardzo dobrze. Niech trwa, niech jak to się mówi, renowują, niech renowacja się odbędzie. Wychodzimy stąd i zjemy. Nie. I zjemy sobie coś dobrego. Wujek ten zagaduje mniszkę, bo mniszka robiła coś na drutach. Ale Dała sweter? tak, nawijała motek w przędze, no jakąś tam wełnę czy co, nawijała na motek i pokazałam jej ręcznie. Oczywiście to jest najstarsza metoda posługiwania się i zrozumiała pani. No, uśmiechnęła się. do mnie. No to nie wiem, ja nie wiem, czy one mogą się uśmiechać. One muszą być w ciszy, bez Macie. uśmiechu. Uśmiechnęła się do niej, bo powiedziała: o, Polaczki przyjechali. No, zawsze mnie zagadują. A, Słuchaj, cnota przede wszystkim. Cnota przede wszystkim, zero uśmiechu. Oczywiście. No. Także Tymczasem. tam jest taka budka z kurto-szkołaczami. Szkołaczy, czy kola, czy koła, czy nie będziemy jedli, ale Czemu? zjemy sobie placki takie tam, co są, Placki, nie? dobrze. Takie, to Ale jakieś one takie muszą być ciepłe ciepłe. buły. Tu, Tak, Marcin na przejściu. dobrze. I przejdziemy się przez przejście dla pieszych. Także. Musimy uważać, bo cholera. A, wujek jeszcze przed ty chwilą już znowu nakarmił koty, już tutaj nie chce się chwalić. A kurtoszkołacz wygląda podobnie jak u nas w Polsce. Ale my sobie chyba zjemy tę placintę, nie? O, kotki są. Ciekawe, z czym takie placinte jest. No się pani tam nakłada. Aha, bo pani to na ciepło robi. O, ekstra. No, no to ja myślę, że po takim placuszku to sobie zjemy. No trzeba wziąć. No, No, to ja zapłacę. ja wezmę. Kartą może zapłacić, to ja zapłacę. A tu, patrzcie, jakaś micha do nakładania, ale nic tam nie ma. One są same. Także, o proszę, 20 lei, 280 gram, czyli 2 placinte. Byśmy poprosili panią. 2 times placinte, please. One. Cheese and dill, cheese and ham, only. Dobra, czyli weźmiemy sobie wiśniowego placinta, tak? I serowy z mięsem. No i okej. No i dobra. Jak to? Wujek dostał wiśniowe. Ja mam mieć ser, ale sera nie mam. Jeszcze nie doszedłem do niego. Masz tam wiśnie? Jak? Masz wiśniowe? Tak. Dobre? Tak, szukam. Ty masz klucze? Tak, chyba mnie nie polubiła, Czemu? bo mam suche. Nie wiem dlaczego. A, dobra, mam. Jest. Jest okej. Już mam, no. No dobra. O, przepraszam, to chyba nie wypada tak pokazywać. Dobra. Chciałem powiedzieć, że najlepszym miejscem do zjedzenia takich potraw jest po prostu auto. Nie? Dobre miejsce, bo ale to tam ci nałożyła tego dosyć dużo. O, zdrowo. No, Ładnie się uśmiechałeś. no mówiłem. Z wujkiem warto jeździć. Dała po prostu, ja wiem, dała wujkowi więcej, żeby mi dać mniej. No No, właśnie. no. Okej. No dobra, szynka i ser, wiśnia chyba wygrała. Okej, smacznego. Taki kufel do piwa?
Ceramika. Marki, nie. Ekstra. Ale te wazony też super. To nie glina. To nie glina. Dobra, deszcz nie przestaje padać. Wpadliśmy na chwilę do Muzeum Ceramiki. Coś tam nagrałem, tak. Wpadliśmy do Muzeum Ceramiki. No i po prostu kupiłem dziecku flet. A teraz wyciągam komputer, bo muszę chwilkę popracować. W Rumunii też firma działa, jakby nie było. No to ile jechaliśmy? Kawał drogi. Patrz, a tu zakaz fotografowania. Ho, ho, ho. Ale to takie wyblatne, chyba, że ty możesz... Ho, ho, ho. Wiecie, gdzie jesteśmy? Na Zaporze. Jechaliśmy tutaj, kurde, z 2 godziny, nie? Dłużej nawet, z 2 godziny jechaliśmy. Ogromna zapora. Ogromna. Ale to później, może uruchomię drona. Może. Za nami zapora wodna. Jest to elektrownia wodna, która ma 6 turbin o łącznej mocy 210 MW, a wytwarza średnio 500 GW energii elektrycznej rocznie. Jeżeli ktoś się na tym zna, no to może sobie porównać to z inną zaporą i elektrownią wodną. My lecimy dalej. Dziś śpimy w hotelu, wszystko jest przemoknięte, dalej pada. Co prawda już nie tak mocno, ale pada. Czekam na internet. No i będziemy mogli się w końcu wykąpać. Oj tak, Nie? oj tak. To nam się przyda po takim czasie Co nam się przyda, to nam brudactwa. Także telefon i odpalamy. Jeszcze jedna rzecz dzisiaj nas czeka, ale to już za chwilę zobaczycie. Chyba zaczęliśmy odczuwać zmęczenie tą nieustającą deszczową pogodą. Można ubierać to w ładne słowa, dostrzegać poezję w dźwięku kropel deszczu czy wyjątkowość chwil w otoczeniu mgieł. Ale po 3 dniach ciągłego deszczu człowiek zaczyna zastanawiać się, kiedy nadejdzie kres tej melancholijnej aury i słońce wreszcie przebije się przez chmury. Muszę jednak przyznać, że są miejsca, które deszcz potrafi przemienić w prawdziwe dzieła sztuki natury. I takim miejscem właśnie jest wąwóz Bikas. Pa, psy, ty, patrz, psy. Ja. Hej, hej, ziomki. Boże, Jezus Maria, jakie ładne. Hejka. No niestety mega przykry widok. Ten się strasznie bał, ale zobaczcie. Wcinają jak mogą, no są takie piękne, no ten jest przepiękny, nie? I takie psy, no kurczę. Patrz, popatrz, od razu, patrz, całą puchę wziął, skubany. No i dobrze, kurwa, bo ten mu wyrywa, a niech sobie jezem kręci. One sobie tu poradzi. Boże. To Marcin, grupa dałeś? A jako tako, wiesz, niebezpiecznie, to za duży dron.
No kurde, leżały sobie tam pod tym kątem. Ja zrobiłem kilka ujęć dronem, a wujek nakarmił psy. No kurde, to jest niestety częsty widok nawet, że te psy gdzieś tam są pozostawione same sobie. A są przepiękne, strasznie się nas bały. No ten tutaj to jest naprawdę, kurde, nic tylko zapakować go i... No to tutaj ekstra miejscowa, ale no nie wiem, boję się latać FPV. Mavic 3 no trochę za duży, pada, dużo mgły, pełno drzew, nie mam go na widoku, jakkolwiek, doświadczam oczami. Przed nami wąwóz Bikas, jedno z najbardziej spektakularnych miejsc w Rumunii. Ta wąska droga wijąca się pomiędzy strzelistymi ścianami skalnymi to prawdziwa perła natury łącząca region Mołdawii z Transylwanią. Wąwóz powstał dzięki sile rzeki Bikas, która przez tysiące lat wyrzeźbiła te monumentalne skały, tworząc krajobraz, który zapiera dech w piersiach. Otaczające nas ściany w niektórych miejscach wznoszą się na wysokość ponad 300 metrów. To miejsce nie tylko cieszy oczy, ale też inspiruje swoją surowością i majestatem. Wąwóz Bikas to nie tylko atrakcja turystyczna. To przestrzeń, która zmusza do refleksji nad potęgą natury i jej zdolnością do tworzenia takich cudów. Zatrzymaliśmy się w Bikas, chwilę popatrzeć, porobić zdjęcia i polatać dronem. Przepiękne skały, cóż więcej można powiedzieć. Zobaczcie to na ujęciach z drona. No niestety deszcz nie przestaje padać, jest co prawda lżejszy niż wczoraj, ale no jeżeli wystartuje i kapnie mi na obiektyw, to już jest praktycznie po ujęciu, więc za dużo nie zrobiłem. A do tego wcześniej jak byliśmy między skałami, no ciężko było złapać w ogóle GPS-a, no wiadomo, że pomiędzy skałami nie ma sygnału, także lecimy chyba już na nocleg. Nie wiem czy się pożegnać, ale gdyby co, to salut. Haja, haj. Hotel La Kurosu, zaraz za tymi górkami, które widzieliście z drona. Bierzemy śpiwory, bierzemy buty, trzeba się wysuszyć w luksusach. Mamy widok na 3. piętro. Nie wiem czy mamy prysznic, czy mamy wannę, bo jeszcze prysznic. No dobra, no ale trzeba dzisiaj sobie odpocząć w ciepłym pomieszczeniu, wygrzać się w ciepłym łóżeczku, spać bez myślenia, czy nas zaleje woda, czy cokolwiek innego się wydarzy. No i tyle. Jutro będą dalsze przygody. Jeszcze nie wiemy co się wydarzy, bo być może pojedziemy po prostu na Transalpinę, ale chcielibyśmy zahaczyć jeszcze o Transylwanię, a dokładniej o zamek Drakuli. Jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda pokój, to wygląda właśnie tak. Leci piłka nożna, której nigdy nie oglądam. Wujek pewnie notorycznie ogląda. Pewnie nie. I z ciekawych rzeczy dla informacji, bo Sławek mnie o to męczy, taki pokój 400 lei. Także sam raz.